Zaczynamy od ściągacza. Całkiem łatwo będzie dopasować również rozmiar tego swetra, ponieważ sweter będzie tak szeroki, jak szeroki zrobimy ściągacz, więc robimy ściągacz na tyle rzędów, żeby nam po prostu było wygodnie, jak przyłożymy sobie w biodrach, w biuście również, żeby po prostu nam wystarczyło tych oczek. Ściągacz robimy najzwyklejszy. Składamy sobie włóczkę na pół, tak żeby długa końcówka skłębka była na górze, szydełko w środek, pobieramy, przeciągamy, mamy pętelkę początkową i ja robię taki króciutki ściągacz, tylko z 5 oczek, więc robię 5 oczek łańcuszka. Zobaczcie, pilnuję, żeby te oczka przesuwać tutaj, gdzie jest właściwa szerokość szydełka, żeby nie zatrzymywać się tutaj, bo tutaj jest szydełko dużo węższe. Te oczka mają być bardzo luźne. Raz, 2, 3, 4 i 5. I robimy zwykły ściągacz, półsłupki pod tylną nitkę. Oczko łańcuszka na obrót, wbijamy się w drugie oczko licząc od szydełka, pod jedną nitkę robimy półsłupek, następne oczko, półsłupek, kolejne, półsłupek, kolejny, półsłupek i ostatni 5. półsłupek. Następnie oczko łańcuszka, obracamy robótkę. Patrzymy teraz tutaj na te górne oczka. Przy tych włochatych włóczkach jest to wszystko tutaj słabo widoczne, ale na spokojnie damy radę. Oczka układają się jak takie literki V, jedna wchodzi w drugą i my się wbijamy tylko i wyłącznie pod tylną nitkę każdego z oczek. Pierwsze oczko, półsłupek, drugie oczko, tylna nitka oczka, tylko i wyłącznie jedna nitka, półsłupek, następne oczko, tylna nitka, półsłupek, 4. i 5. półsłupek. I znowu oczko łańcuszka, obracamy robótkę i znowu patrzymy, jak tak sobie złapiemy, to trochę widać tutaj. Na żywo to lepiej pewnie widać niż na wideo. Robimy znowu półsłupki pod tylną nitkę. I robimy tych rzędów tyle, żeby ten ściągacz nam wygodnie leżał. Najlepiej wykorzystać mimo wszystko, czasami się tak stosuje, że na ściągacz bierzemy mniejsze szydełko. Najlepiej by było robić tym samym szydełkiem, które później wymienimy na szydełko tunezyjskie, żeby ten ściągacz również był luźny. Zadaniem naszego ściągacza jest to, żeby nam się nie zwijał, nie podwijał brzeg sweterka. On nie ma nam ścieśniać robótki, więc ten ściągacz ma być naprawdę luźniutki. Ja zrobiłam ściągacz z 60 rzędów. Dobrze jest liczyć sobie rzędy po kolei, ponieważ to jest słabo widoczne, ale później również można sobie poradzić. Zrobię próbkę trochę dłuższą, nie będę robiła aż 60 rzędów. Zrobię próbkę trochę dłuższą, powiedzmy z 10 rzędów i wtedy się spotkamy. Pokażę Wam, w jaki sposób przechodzimy na ściek tunezyjski. Mam zrobioną próbkę ściągacza, 10 rzędów dokładnie. Ułożyłam ją w ten sposób, żeby teraz pokazać, jak się pogubiliśmy w trakcie dziergania tego ściągacza, no to jak sobie policzyć. Jak położymy w ten sposób, to widzimy, że tu nam powstają takie żeberka, takie półkola i każde z nich jest stworzone dokładnie z 2 rzędów, czyli ja mam 2, 4, 6, 8 i 10. I teraz tak, nie zdejmujemy ostatniego oczka z szydełka, w tym momencie już zmieniamy sobie szydełko na szydełko z żyłką. Ja również to zrobię, chociaż bez problemu bym te oczka zmieściła nawet na tym krótkim szydełku. Zmieniamy na szydełko z żyłką i zaczynamy. Oczko, które jest na szydełku, już jest pierwszym oczkiem tego rzędu i ono już nam zajmuje pierwszy rząd ściągacza. Przechodzimy do drugiego rzędu, czyli na drugą stronę tego powiedzmy, no nie wiem, garbu czy żeberka i wbijamy się w oczko gdzieś pod jedną nitkę, pod 2 nitki, to nie ma takiego znaczenia. Pobieramy włóczkę, przeciągamy i mamy teraz 2 pętelki na szydełku. Przechodzimy dalej. Tu już mamy drugie żeberko składające się z 2 rzędów ściągacza i na każdy rząd pobieramy jedno oczko.
Następne, na drugą stronę żeberka przychodzę, pobieram, przeciągam i zobaczcie, te oczka lądują wszystkie na szydełku. Następne oczko tak samo, następne oczko tak samo, następne żeberko, prawa strona jedno oczko, lewa strona jedno oczko i ostatnie, prawa strona jedno oczko i to są nasze początkowe oczka łańcuszka, jedno oczko. I mamy teraz 10 oczek już narzuconych i właśnie w ten sposób przeszłyśmy do szydełkowania już tunezyjskiego. Robimy teraz bardzo prosty splot, który już pokazywałam w innych filmach. To jest zwykły splot bez żadnych jakichś tam warkoczy, dziwnych wzorów. Zawsze będziemy robić dokładnie tak samo. Ten duży panel na plecy cały wykonujemy dokładnie w ten sposób. Mamy nabrane 10 oczek, teraz pobieramy włóczkę, przeciągamy pod ostatnim oczkiem, pod jednym oczkiem. Następnie pobieramy i przeciągamy przez dwie pętelki, przez pętelkę na szydełku i przez następną pętelkę. I znowu pobieramy, przeciągamy przez dwie pętelki. Pobieramy, przeciągamy przez dwie pętelki i tak pobieramy, przeciągamy przez dwie pętelki aż do końca rzędu. Na koniec zostają nam 3 oczka, a na sam koniec zostają 2 oczka. Również pobieramy, przerabiamy przez 2 i mamy w ten sposób skończony pierwszy rządek tego splotu tunezyjskiego. Jedno pętelka na szydełku. I teraz tak, robimy dosyć dużym szydełkiem. Cieniutka jest ta włóczka w środku, pomimo tego włoska, który jest, więc wyraźnie widzimy, jak te oczka wyglądają. To są takie oploty włóczki, które mają wyraźnie otwór w środku. Pierwsze oczko zawsze jest przerobione, to już jest oczko, które jest na szydełku. Przechodzimy zatem do kolejnego oczka i dokładnie między te dwie nóżki tego oczka przechodzimy na drugą stronę robótki. Pobieramy włóczkę, przeciągamy pod spodem i mamy 2 oczka, 2 pętelki na szydełku. Następna pętelka, zobaczcie, to jest takie półkole tutaj na górze. Wbijamy się, pobieramy i zostawiamy. Możemy przytrzymywać palcem, żeby nam nie spadało. Następne oczko tak samo, nabieramy wszystkie oczka z powrotem na szydełko. Przy większej liczbie oczek będziemy sobie to właśnie już tutaj musiały przesuwać aż na żyłkę. Przedostatnie oczko pobieramy, przeciągamy, mam 9 oczek na szydełku, a teraz jest nam potrzebne oczko brzegowe. Tutaj jest ostatnie oczko i są oczka brzegowe. Przy tej włóczce to bardzo słabo widać. Jeżeli to jest Wasz pierwszy raz z szydełkiem tunezyjskim, warto sobie włączyć filmik, który nie jest robiony tą włochatą włóczką. Wbijamy się w oczko brzegowe pod 2 nitki, które są tak jakby skrzyżowane na brzegu. I w ten sposób pobieramy ostatnią pętelkę. I ściągamy z szydełka, robimy nawrót, dokładnie tak samo jak poprzednio. Czyli robimy narzut, pobieramy i przeciągamy pod jednym oczkiem. I teraz można sobie zobaczyć, że to skręcone oczko tutaj, to będzie właśnie to nasze ostatnie oczko, te 2 nitki, pod które będziemy musiały się wbić po nawrocie przy następnym okrążeniu. A teraz pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2 i tak do końca rzędu ściągamy oczka z szydełka. I to jest tak naprawdę, słuchajcie, wszystko. Następny rządek identycznie. Pierwsze oczko już jest. Wbijamy się w następne oczko, pobieramy, przeciągamy. Następne, pobieramy. Następne. I tak do końca rzędu. Pobieramy wszystkie oczka na szydełko. Przedostatnie oczko tak samo. I tu mamy ostatnie oczko. Wbijamy się również w to oczko, tak żeby tutaj mieć te 2 pętelki, które tak się delikatnie na krzyż układają. Pobieramy i przeciągamy. Następnie pobieramy, przerabiamy przez jedną pętelkę. Już znowu widzimy tutaj 2 nitki nam się skrzyżowały. To będą właśnie te nitki, pod którymi będziemy robić ostatnie oczko następnego rzędu. A teraz ściągamy z szydełka, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2 i tak do końca rzędu. I tak naprawdę to jest wszystko. Cały panel, złapię sobie tą długą część, cały panel to jest dokładnie to, tylko że tutaj było więcej oczek.
Jak chcemy zmienić, to na końcu rzędu obcinamy włóczkę i zaczynamy po prostu dziergać nową. Można zrobić oczywiście jednokolorowy ten sweterek. Tak wygląda przejście ze ściągacza, nic tutaj się nie odznacza tak bardzo wyraźnie, natomiast fajnie, że się ta dzianina nam nie skręca. W ten sposób wykonujemy tak długi panel jak chcemy, przykładamy do siebie, sprawdzamy, czy taka długość nas satysfakcjonuje, bo możemy zrobić sweterek krótki do takich wysokich jeansów na przykład, albo możemy zrobić naprawdę sobie bardzo długi sweter, to zależy od nas. Robimy jeden panel na plecy, który ma być tej samej długości, jak cały sweter chcemy mieć. Natomiast drugi panel robimy krótszy, żeby zrobić dekolt w serek. I ja za chwilę Wam pokażę proporcjonalnie w centymetrach, jak to wygląda u mnie, żebyście mogły sobie dopasować do swojej roboty. Mam zrobione panele na plecy, już mam cały i ostatni kolor u mnie to jest mniej więcej 17-18 cm i o tyle krótszy. Po zrobieniu tutaj tego panelu na plecy wzięłam się za panel na przód i o tyle krótszy, o te 17 cm musi być panel na przód. U mnie to jest łatwo, ponieważ ja sobie po prostu zastosowałam różne kolory włóczki, po jednym motku szarego, jednym tego różowego i później zaczęłam tym takim powiedzmy różowo-beżowym, zrobiłam dokładnie 17 cm i wtedy tutaj ten przód ma być mniej więcej o tyle centymetrów właśnie krótszy. Dlaczego? Dlatego, że teraz zaczniemy, ja tutaj teraz właśnie też wprowadzę ten jaśniutki kolor i będziemy prowadzić dekolt w kształcie takiego serka właśnie. I dlatego musimy tutaj tył mieć dłuższy niż plecy. Zatem teraz zabieram się za jasny kolor i pokażę, w jaki sposób mamy zrobić ten dekolt w serek. Nabrałam na samym początku 60 oczek, więc najpierw sobie liczę, dokładnie odmierzam, liczę sobie oczka. To jest łatwo policzyć, ponieważ to, tak jak tutaj te kreski tego ściegu wypadają, tak idą oczka, więc 30 od tej strony, 30 od tej. Zakładamy znacznik na środek i pokazuję, w jaki sposób dziergamy dekolt. Znacznik jest już na miejscu, założyłam go między dwoma oczkami, tu jest jedno oczko na lewo, jedno na prawo i dokładnie pomiędzy jest znacznik. Mam 30 oczek na prawo, 30 na lewo i teraz już zabieram się za ostatni kolor. Rozpoczynam od wykonania pętelki początkowej, tak jakbym chciała robić łańcuszek. I teraz w pierwsze oczko najpierw będziemy robić lewą stronę, a później prawą stronę. Obie strony wykonujemy troszeczkę inaczej. Zatem najpierw nasza lewa strona. Wbijamy się tą pętelką w to pierwsze oczko zaraz obok znacznika. Tą samą metodą co zawsze, czyli między te dwie nóżki na drugą stronę. Pobieramy włóczkę i przeciągamy pod tą pętelką. I to będzie nasza pierwsza pętelka na szydełku. Nabieramy teraz wszystkie pozostałe oczka, czyli szydełko w kolejne oczko. Pobieramy, kolejne oczko pobieramy, kolejne oczko pobieramy i tak do końca rzędu nakładamy oczka na szydełko. Ostatnie dwa oczka, tak jak zawsze. Przedostatnie oczko normalnie, ostatnie tak, żebyśmy tutaj miały te dwie nitki, pobieramy i przeciągamy. I teraz 30 oczek powinno być nabrane. Ściągamy też tą samą metodą co zawsze, czyli pobieramy przez pierwszą pętelkę, a następnie pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie i tak do końca tego rzędu. To będzie nasz pierwszy rządek lewej strony sweterka i będziemy wykonywać zwężanie w następujący sposób. Robimy na zmianę rząd, w którym będą nabrane pojedyncze oczka i rząd, w którym będziemy jedno oczko zabierać. Teraz właśnie ten pierwszy nasz rządek to jest rządek bez zwężania. Nabrałyśmy dokładnie tyle oczek, ile miałyśmy do dyspozycji, czyli 30. A teraz kolejny rząd to już będzie rząd, gdzie jedno oczko zabierzemy. Zaraz pokażę, jak to zrobić. I przez dwie ostatnie oczko. I teraz tak, w tym rzędzie nie było zwężania,
w najbliższym robimy zwężanie. Zwężanie robimy oczywiście tutaj, od tej strony, gdzie ma być dekolt. I będziemy przeprowadzać je co drugi rząd. Pierwsze oczko już jest na szydełku, pierwsza pętelka, ona dotyczy tego oczka, które jest tutaj. Mamy następne 2 oczka i te 2 oczka będziemy łączyć w jedno i robimy to w następujący sposób. Wbijamy się pod tą lewą nóżkę pierwszego oczka, czyli nie przedziewamy szydełka na drugą stronę robótki, tylko wbijamy się tutaj od przodu i wbijamy się od razu w następne oczko, tym razem już przechodząc na drugą stronę. Pobieramy włóczkę i przeciągamy pod tymi 2 pętelkami, dzięki czemu te 2 pętle, te 2 oczka złączyły nam się w jedną pętelkę. Pozostałe oczka do końca rzędu nakładamy na szydełko klasycznie i tym razem tych pętelek będzie 29, a nie 30. Następnie ściągamy z szydełka identycznie jak poprzednio i jak przez cały ten sweterek. Tutaj bez żadnej zmiany, czyli dochodzimy do końca, następnie pobieramy przez jedną, pobieramy przez 2, ściągamy do końca i wtedy się spotykamy. Kończę ten rządek, w którym było zwężanie. I tak jak wspomniałam, robimy na zmianę. Jeden rządek ze zwężaniem, jeden bez zwężania, bo gdybyśmy łączyły w każdym kolejnym okrążeniu, to ten dekolt byłby zbyt głęboki. Za szybko uciekłaby nam robótka na lewo. Zbyt wiele tych oczek byłoby połączone. Zatem teraz robimy bez zwężania. W każde kolejne oczko robimy jedną kolejną pętelkę. Czyli pierwsze oczko już jest zajęte, wbijam się w następne oczko, pobieram, następne oczko, pobieram, następne oczko, pobieram i tak do końca tego rzędu. Jeżeli mogę jeszcze dodatkowo coś polecić, to na rządek, gdzie jest zwężanie, szczególnie jeżeli rozkładacie tę robótkę na przykład na kilka dni, tam gdzie macie zwężanie, załóżcie sobie znacznik, bo czasem jest tak, że zapominamy, na końcu robótki zapominamy, czy to był rządek ze zwężaniem, czy bez zwężania, no i potem niepotrzebnie się denerwujemy, przyglądamy tym oczkom, a przy tej takiej włochatej włóczce, no jest to dosyć tutaj słabo widoczne, gdzie zwężanie było, gdzie zwężania nie było. Lepiej sobie zaznaczać, żeby się nie denerwować. Robię do końca, ściągam tak jak zawsze i jeszcze raz zaczniemy razem okrążenie ze zwężaniem, a później już będziemy kontynuować kolejne rzędy samodzielnie. Ostatnie oczko zrobione i mamy teraz rząd bez zwężania zrobiony, zatem przed nami rządek ze zwężaniem. Pierwsze oczko to jest oczywiście oczko zajęte już tą pętelką, wbijamy się w następne oczko pod lewą nóżkę tego oczka w ten sposób. Następnie przechodzimy do kolejnego oczka, przekładamy szydełko na drugą stronę robótki, pobieramy i przeciągamy pod tymi 2 pętelkami, pod tą pętelką i pod tą, której tylko nóżkę pobrałyśmy, że tak powiem. I teraz pilnujemy, żeby tutaj już oczywiście nie dziergać, bo tutaj już mamy zajęte to oczko, tylko przechodzimy do następnego i pobieramy. I w ten sposób wykonujemy cały dekolt na zmianę. Rzędy zwężające, rzędy bez zwężania. Dekolt nam powoli będzie szedł do góry. Ja będę robiła dokładnie tyle samo rzędów, ile mam w tej części pleców. Jeżeli dobrze pamiętam, to tych rzędów tutaj było 25. Liczę sobie każde oczko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24 czy 25 rzędów mniej więcej mam i tyle dokładnie zrobię również tutaj. Będę liczyła tak samo. Natomiast jeżeli macie tylko i wyłącznie jeden kolor włóczki, no to można sobie dopasowywać po prostu głębokością dekoltu, przymierzać do siebie i sprawdzać, czy tak już jest ok. I wtedy jak zakończymy tę stronę, to się spotkamy i przejdziemy na stronę. Zakończyłam ostatni rządek i zobaczcie, tak to się prezentuje, pięknie nam schodzi na lewo. I teraz ja zrobiłam dokładnie 24 rzędy, czyli w 12 rzędach robiłam odejmowanie. Po zdjęciu, po tym zrobieniu tego nawrotu robię na końcu takie jakby oczko łańcuszka. Obcinam włóczkę, wyciągam, zaciągam ten ostatni supełek tutaj, żeby nam się wszystko zabezpieczyło. I teraz przechodzę na drugą stronę. Zaczynamy robić dekolt z prawej. Rozpoczynamy podobnie jak poprzednio, czyli robimy sobie pętelkę początkową.
Ponownie mamy tutaj z tej strony do dyspozycji 30 rzędów. Pierwsze oczko robimy tutaj, w tym najbardziej brzegowym oczku. Zobaczcie, tutaj jest oczko kolejne, to jest oczko drugie, a tutaj jest oczko pierwsze. Tak dosłownie na brzegu. I to tu musimy się wbić w to brzegowe oczko, między nóżki tego oczka. I tutaj mam jeszcze tą różową końcówkę. Tak. I przez oczko, czyli takie jakby oczko ścisłe. I teraz nakładamy wszystkie kolejne oczka. Znowu łącznie tych oczek powinno być 30. Chyba że macie inne wyliczenie, no to tyle, ile po drugiej stronie. Nakładamy, w tym rzędzie też nie robimy zwężania. W kolejnym zwężanie zrobimy i za chwilę pokażę, jak to robić. Miałam sobie wcześniej ten znacznik, ale założyłam go z powrotem, żeby nie przegapić tutaj tego ostatniego oczka. O, tutaj mamy ostatnie oczko, a ten znacznik, no lepiej, żeby sobie tutaj był, żeby nam się nie myliło. I ściągamy w drugą stronę, czyli pobieramy i przez jedną, pobieramy przez dwie i tak do końca tego rzędu. I to będzie nasz rząd bez zwężania, a kolejny już będziemy znowu zabierać jedno oczko na rządek. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Nakładamy znowu wszystkie oczka po kolei, drugi rządek i zatrzymujemy się, kiedy zostaną nam jeszcze tylko 3 oczka do przerobienia. Mamy tak jedno, drugie, trzecie i czwarte brzegowe, czyli jeszcze jedno przerabiamy normalnie. Teraz mamy 3 oczka do końca, czyli 2 takie klasyczne oczka i jedno to brzegowe, tak jak zawsze po lewej stronie mamy. I teraz robimy łączenie ponownie, identycznie jak po drugiej stronie, tych 2 oczek. Czyli będzie bardzo symetrycznie, bo tutaj również miałyśmy pierwsze oczko, to była pętelka na szydełku, później 2 łączyłyśmy, a tutaj będzie to nasze oczko będzie normalnie przerobione, a łączone będą te 2 kawałeczek wcześniej. Czyli znowu zahaczamy lewą nóżkę jednego oczka, do następnego oczka szydełko wkładamy, pobieramy, przeciągamy przez te 2, a następnie ostatnie oczko nabieramy klasycznie, wbijając się pod te 2 brzegowe nitki. I w ten sposób wykonałyśmy rząd ze zwężaniem. I to jest właściwie cała filozofia. Pobieramy przez jedną, pobieramy przez 2, ściągamy wszystkie pętelki z szydełka. I teraz tak, mamy zrobiony rządek ze zwężaniem, następny rządek robimy normalnie i znowu zawracamy. I znowu będzie rządek ze zwężaniem, czyli znowu stajemy w momencie, kiedy mamy raz, 2 oczka plus to jedno brzegowe. Te 2 łączymy, brzegowe robimy ostatnią pętelkę, nakładamy i zawracamy i w ten sposób zrobimy symetryczny dekolt w serek. Nie będę go całego nagrywać, myślę, że z tym sobie każda z nas poradzi. Zatem robimy do końca, robimy tyle rzędów, ile mamy po tej stronie, żeby wszystko wyszło ok. I wówczas zabierzemy się już za zszywanie przodu z tyłem i już do zszytego tego przodu z tyłem będziemy dorabiać rękawy. Zakończyłam już, tak to wygląda, myślę, że super. Po zszyciu pleców z przodem również tutaj naokoło obrobimy oczkami ścisłymi, więc tutaj się nie ma co obawiać, że to rozejście jakoś tak nieestetycznie wygląda, to przejście kolorystyczne. Obrobimy wszystko oczkami ścisłymi, natomiast zanim to zrobimy, to zabieramy się za zszywanie tych 2 elementów. Ja mam tutaj 17 oczek i tutaj 17 oczek. Przykładam sobie zatem teraz układam w ten sposób. Układamy prawe strony do siebie i teraz 17 oczek u góry będziemy zszywać oczkami ścisłymi. Wbijam się w górne oczko, a z tej strony, zobaczcie, tutaj z jednej strony widzimy tę naszą prawą stronę, czyli klasycznie tak jak robiliśmy
wbijam się między nóżki tak jak było i robię oczko ścisłe. Następnie tu po tej stronie znowu, jak sobie tak mocno to rozszerzymy, to widzimy, gdzie jesteśmy między nóżkami tych oczek, więc wbijamy się między nóżkami po tej stronie, między nóżkami po tej stronie i robimy oczko ścisłe. I znowu rozszerzamy, jeśli potrzeba, między nóżki, oczko ścisłe. I tak zszywamy tę część, następnie zszywamy również drugą część. Oczywiście to zszywanie również można przeprowadzić przy pomocy igły dziewiarskiej, to już każdy tutaj ze zszywaniem na pewno sobie poradzi. Tak wygląda element zszyty, przód z tyłem. Tutaj również mam już zszyty i już dorobiłam pierwszy rękaw. Teraz pokażę z tej strony. Wykonujemy oba rękawy identycznie, będzie to bardzo łatwe. Zabieramy się do pracy. Rozpoczęłam jak zwykle od takiej pętelki początkowej, tak jakbym robiła łańcuszek. I teraz tak jak policzyłam, tutaj i tutaj mam po 24 rzędy. Myślę, że 24 plus 24, 48 oczek to będzie zbyt szeroki rękaw, więc po rozłożeniu sobie tutaj, chociaż po 2 oczka z każdej strony odejmę, nie będę robiła aż 24, tylko nabiorę teraz 22 oczka z tej strony i 22 oczka z tej strony. I teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda brzeg robótki. Jak złapiemy w ten sposób, to tutaj mamy oczka, które wchodzą tak jakby jedno w drugie i to właśnie pod te oczka będziemy się wbijać, żeby nabierać kolejne oczka. Pierwszy rząd jest tutaj, drugi rząd jest tutaj, więc wbijam się dokładnie pod 2 niteczki następnego rzędu i tak jak poprawię sobie, żeby tą pętelkę mieć już po wewnętrznej stronie, wbijam się pod to oczko, oczkiem ścisłym przyszywam tą pętelkę, jednocześnie ta pętelka już jest moją pętelką początkową, to jest oczko pierwsze, wbijam się pod następne oczko, oczko drugie, oczko trzecie, czwarte. Zobaczcie, tutaj są 2 pętelki na każde oczko. (21) i 22. 22 rzędy nabrałam z tej strony, a teraz podążamy na drugą stronę za szef i tak samo 22 oczka. Czyli razem będą 44 oczka zaplanowane na rękaw. I ostatnie oczko, 2 ostatnie oczka zostawiam. I zdejmujemy, tak jak zawsze. Pobieramy przez jedną, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie i w ten sposób po prostu budujemy teraz rękaw w tę stronę. Na razie nie robimy żadnego zwężania. Chcemy, żeby ten rękaw był taki balonowy, bufiasty, więc taki szeroki będzie prawie na całej długości. Dopiero blisko nadgarstka zrobimy taki dosyć mocny ściągacz, żeby właśnie na dole rękawa powstała nam taka pufka, można powiedzieć. Zatem tutaj nic trudnego się nie będzie działo. W ten sposób robimy kolejne rzędy. Znacie ten styl, ten typ dziergania, bo cały sweter jest tak wykonany, więc nie będę tego całego nagrywać. Wiemy już, jak zaczęłyśmy rękaw i mamy 44 oczka. W tę i w tamtą po prostu jedziemy pojedynczymi oczkami z plotu tunezyjskiego i spotkamy się za jakiś czas. Pokażę Wam, jak wygląda większa część robótki. Obmierzę, ile ten mój rękaw ma. No i wówczas również pokażę, w jaki sposób zrobić takie przewężenie, jakie zrobiłam w tym drugim rękawie. Jak widać, tutaj jest rękaw szerszy, a na końcu ma ściągacz. Zrobiłam już taką długość rękawa, jaką chciałam. Przymierzyłam tę część na siebie i taka długość mi odpowiada. I chcę teraz zrobić ostatnie 5 rzędów ze ściąganiem, żeby właśnie taka bufka powstała. I robię to w następujący sposób. Pierwsze oczko, jak zawsze, już jest przerobione, a teraz, podobnie jak robiłyśmy przy tym dekolcie, to tutaj również 2 kolejne oczka łączymy w jedno. I następne 2 oczka również łączymy w jedno. Ja robię ten ściągacz w ten sposób, że on będzie 2 razy
węższy, będzie miał 2 razy mniej oczek niż cała reszta sweterka, więc musicie to wziąć pod uwagę, jeżeli macie węższy rękaw na przykład, z mniejszej liczby oczek robiony. Jeżeli tak jest, oczywiście nie trzeba łączyć wszystkich oczek. Można zrobić na przykład mniejszy ściągacz, czyli jedno oczko nabierać normalnie, następne 2 połączyć, jedno normalnie, następne 2 połączyć. To wszystko zależy od Was. Ja łączę wszystkie oczka. Będę miała zatem mniej więcej 2 razy mniej oczek, bo jeszcze jest oczko początkowe i oczko kończące rząd. I następnie już klasycznie przerabiam na tej mniejszej liczbie oczek, którą będę miała teraz na szydełku, na żyłce. No na przykład z 5 rzędów. Można zrobić ten ściągacz dużo dłuższy. To wszystko też zależy od gustu. Ostatnie oczko, tak jak zawsze, nakładamy normalnie. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Mamy połowę oczek tylko nałożoną. Ściągamy klasycznym stylem, pobieramy przez pierwszą, a następnie pobieramy przez dwie i tak do końca rzędu, a następnie nabieramy znowu oczka, tak jak przez cały ten sweterek, tylko tych oczek będzie po prostu mniej i robimy kolejne rzędy. Jak zrobimy ściągacz takiej szerokości, jaki nam odpowiada, to robimy ostatnią pętelkę, takie jakby oczko łańcuszka, wyciągamy nitkę, chowamy końcówkę i wówczas zostanie nam już tylko wykończenie dekoltu oczkami ścisłymi. No i oczywiście zszycie części. Jestem na końcu rzędu, zatem teraz od początku następne oczko pobieram, nakładam już mniejszą liczbę tych pętelek i będę sobie robiła ostatnie rzędy tego mojego ściągacza, a za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób zszywamy. Pora na zszywanie. Bardzo się postaram, żeby było ono jak najmniej widoczne. Przygotowałam sobie igłę dziewiarską, igłę do włóczki. I teraz pokażę, w jaki sposób to zszywanie przeprowadzamy. Składamy sweter już tak, jak jego kształt ma być i zszywamy od dołu, to jest bok, przód, tył, bok swetra, od dołu przez rękaw i kończymy na rękawie. Zatem włóczka ląduje na igiełce i teraz zobaczmy, mamy brzegi sweterka. Łapiemy sobie znowu w ten sposób. Tu przy tym ściągaczu to będzie trochę mniej widoczne. Tutaj już będzie łatwiej. Tutaj są oczka, które układają się tak jakby literki V jedna w drugą. I zszywanie przeprowadzamy w ten sposób, że wbijamy się w jedną literkę V, wychodzimy w drugiej. Tu i wychodzimy tu. Żeby to łączenie tych literek V mieć pomiędzy. I wtedy przekładamy igłę po jednej stronie w ten sposób, następnie łapiemy drugą stronę i również te boczne oczka pod jednym oczkiem, pod jedną literką V z jednej strony, a wychodzimy w drugiej, tak żeby ten krzyż był tu na środku. Wtedy ładnie to się wszystko nam łączy i jest całkowicie niewidoczne. Zaczynamy zatem od dołu, od dolnego oczka. W brzegową literkę V, w brzegowe oczko wbijam igiełkę. Tu sobie tą końcówkę razem z tą końcówką, która tutaj była od początku ściągacza, za chwilę zwiążę na supeł i one już się ładnie zabezpieczą. Łapię drugą stronę i również przy tych włochatych włóczkach jest to troszkę słabo widoczne, ale już po kilku oczkach będzie dużo łatwiej. I zszywamy. Można sobie złapać to w ten sposób. Następnie tutaj w oczko, z którego ta włóczka wyszła, wkładamy szydełko z powrotem i znowu tu wkładamy, w następnej literce V wyciągamy i przeszywamy. I tutaj tak samo. Patrzymy, z którego miejsca igiełka wyszła, z którego miejsca wychodzi nam włóczka,
wbijamy się w tą literkę V, a wychodzimy w następnej. I w ten sposób przeszywamy jedną i drugą stronę, podążamy od dołu przez cały rękaw. Spójrzcie, tak wygląda szef. On jest tutaj, prawie że go nie widać, więc myślę, że warto taką metodę zastosować. Jeszcze raz pokazuję. Patrzymy na najbardziej zewnętrzne oczka. Wkładamy szydełko, wkładamy igiełkę pod jedno, pod drugie oczko, tak żeby ten krzyż mieć na igle. Ściągamy, łapiemy drugą stronę i również najbardziej brzegowe oczka. Sweterek jest już zszyty. Teraz jeszcze tylko pozostaje nam obrobienie naokoło dekoltu. To jest już ostatni element. Ponownie przygotowuję sobie włóczkę, już zwykłe szydełko, a nie tunezyjskie, w ten sposób, że robię początkową pętelkę, tak jakbym robiła łańcuszek. Zaczynam sobie w tym rogu, wbijam się w oczko. I przyszywam oczkiem ścisłym. Następnie oczkami ścisłymi pod kolejne oczka obrabiamy. Będzie to bardziej estetycznie wyglądało niż tylko takie niezakończone. Jeżeli podobnie jak ja zmieniałyście kolor, to problematycznym troszkę może być tutaj ten punkt na dole. I ja w tym miejscu, gdzie był znacznik rozdzielający nam te dwie połowy, również robię jedno oczko ścisłe, żeby ten dekolt mocniej zamknąć. Następne oczko już po drugiej stronie i w ten sposób, zobaczcie, estetycznie nam się tutaj wszystko zamknęło. Podążam dalej, na drugiej stronie dekoltu to samo. Tu naokoło po tej stronie, w tym miejscu kończymy. Przeszłam teraz na plecki, tu gdzie jest ta prosta część. I tutaj mamy, zobaczcie, nasze klasyczne oczka, więc oczka ścisłe również robimy, tak jak robiłyśmy w ściegu tunezyjskim, czyli wbijamy się w każde z tych oczek pomiędzy nóżki i tutaj robimy oczko ścisłe. I następne oczko, następna pętelka, tak samo w tym miejscu oczko ścisłe. I jak skończę ten brzeg, to już wtedy będzie naprawdę koniec. Zapraszam Was zatem do obejrzenia kilku kończących zdjęć. Mam nadzieję, że ten sweterek Wam się spodoba. Mam nadzieję, że coś takiego spróbujecie zrobić. Na zdjęciach zobaczycie również wersję krótszą. Jedyna różnica to jest taka, że jest jednokolorowy ten sweter, no i po prostu jest krótszy. Nie ma też ściągacza na dole. Wybierzcie sobie wersję, która bardziej Wam odpowiada. Mam nadzieję, że to wspólne szydełkowanie tunezyjskie Wam się podobało, więc jak zawsze czekam na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie moich tutoriali. A dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie.